Cześć, kolejny odcinek, a przed nami kolejny spot reklamowy, tym razem ze Skandynawii. Co nam się... Co się kurde Wieś dzieje? sielska, anielska, pastorałki, fujarki. O Boże. No kicz totalny. Boskie, boskie, Boski kicz po prostu. boski kicz. Zielona rozpusta. Czujesz tą potęgującą się muzykę? To jest Narastając. kicz wegański. Ale jeszcze... All your favorite foods are now plant-based. To jest hit! Zobacz to drzewo! Nie. Wszystko, jeszcze jest ciągnik, patrz, wszystko Tak, jest. ciągnik jest. Musi być ciągnik. Słuchajcie, ja nie mam słów, zaraz powiem dlaczego, ale skoro nie mam słów, to ja się posłużę słowami naszego wieszcza. Wpłynąłem na zielony przestwór oceanu. Kicz nurza się w zieloność i jak wege płodzi. Tak mi przyszło do głowy. Wojtek, piękne to było. Tak, to... słuchajcie, Ja to muszę zapisać. Słuchajcie, znaczy inaczej, według mnie ten kicz, który ja tu widzę, bo to jest kicz totalny, fatalnie zrobiona reklama, jest celowy. Jest to kicz, który wydaje mi się jest parodią takich wysokobudżetowych reklam zrobionych ze świetnymi efektami specjalnymi, z olbrzymią dawką humoru i dystansu. Zobaczcie, tu wszystko widać. Widać, że pod tym panem coś jest i reżyser celowo pokazuje, że tam nie ma efektów specjalnych, że tam jest jakiś wózek, który go ciągnie. To jest bardzo nieporadne. Te parówki, które tam są i te hamburgery wege są okropne zresztą, ale on tam ledwo dycha. Zobacz, co on robi. Tonie praktycznie w tej zieleni. I to jest wszystko konsekwentnie robione, tak? Do tego dochodzi muzyka. 3 pierwsze dźwięki to jest z Władcy Pierścieni wzięte 3 pierwsze dźwięki. Tak, na pewno. No. I tak dalej. Ale potem jest pastoralna muzyka, tak? Potęgująca ten nastrój sielskiej, anielskiej wsi, z której pochodzą bardzo zdrowe produkty, które są ekwiwalentem, tak? Ale zobacz, co tutaj się dzieje na koniec. Teraz On wypada z tego pola. Teraz ta sielanka niby zostaje przerwana, to marzenia jego, tak? I nagle wypada, tam słychać jakieś łamanie karku, coś takiego. Nie wiem po co zupełnie. Nie wiem, ale jest śmieszne. Tak, i nagle, zobaczcie teraz co się dzieje, tutaj jest Prosto na stół, od razu. tak, prosto na stół wypadają z tych parówek zielonych gotowe produkty zapakowane, fajnie. I teraz zobacz, co się będzie dalej działo. Zobacz. Ale teraz, teraz mogłaby się już kończyć ta reklama, ale, prawda? zobacz, ale zobacz, jaki jest szczęśliwy ten człowiek, ubrany w sweterek. Udało Tam mu się coś w ogóle. dziwnego się dzieje, jakiś pan tam siedzi. Dobra, zobaczymy, co będzie dalej. On I kiedy, potrząsa ale parówami. czekaj, kiedy myślisz, że już cię nie zaskoczy nic, że to już jest koniec spotu, Tak. nagle... I teraz, ale zobaczcie teraz, stop, zobaczcie teraz, posłuchajcie, teraz słyszeliście ten dźwięk? Nie wiadomo dlaczego, ten dźwięk. Czekaj, ja go wrócę jeszcze na chwilę. Okej. Nie wiadomo po co. I nagle I kto mówi mędrzec, hasło? to jest rolnik mędrzec, rolnik mędrzec, który tak naprawdę jest kim innym, zaraz zobaczymy. Stop. I tutaj mamy hasło, tak? Teraz wasze ulubione dania są nie wiem, są prosto z pola, tak? Czyli są na bazie produktów, które Roślinnych, na bazie produktów tak, roślinnych. zostały wyhodowane i przez które przepływał nasz bohater. Dobra, i to jest fajne. I to też jest już mógł oczywiście być koniec spotu. Znowu. komiczne i rzecz według mnie celowo tandetne. Tak jak głos tego dziadka. All your favorite foods are now plant-based. I jeszcze wszystko tu jest ten Wszystko. obrus, po prostu Wszystko. pokazanie tych produktów. I Okej, teraz co dobra. się dzieje dalej? Teraz jest I to najlepszy moment tak. tego spotu. I zobacz, stop. Rachityczny dziadek, ledwo się trzyma nas przy kucu zza drzewa, gra
na fujarce, to znaczy według mnie to ja słyszę tam dźwięk fujarki bardziej niż tego, co on tu trzyma, ale to jest według mnie ambitne nawiązanie do fauna, który opiekuje się przyrodą i ma pieczę nad ludźmi oraz przede wszystkim nad naturą, tak? I ten faun wszedł teraz w osobę rachitycznego dziadka i przygrywa nam piękną, pastoralną melodię. Ale jeszcze dalej, idźmy Kiczna, dalej. kiczami, tak. Idźmy dalej. I to jeszcze nie wszystko. I zobaczcie, jak on się żwawo rusza. A teraz I mamy... teraz co my tu mamy teraz? Taniec wesołych rolników. Nie, to jest nawiązanie Naokoło ewidentnie drzewa. do hipisowskich tańców, wiesz, wielbiących naturę, tak? Bardzo możliwe, że tak jest. Albo do ogólnie takich obrzędów słowiańskich, można nawet powiedzieć, które, wiesz, wielbią Tak, naturę. ale dlaczego mamy tam niebiańskie i jeszcze mamy tą w logotypie tą aureolę Aureolę. świętego, kiedy my tutaj mamy coś zupełnie innego i niezwiązane z chrześcijaństwem. Ale wiesz, to wszystko może- jest związane z ludycznymi tradycjami Ale pogańskimi. heaven, Tak? ale heaven, wiesz, heaven, niebo, nieważne. Wszystko nam się miesza, ale wszystko Ale mimo zobacz, wszystko co gra. mamy tutaj. Tutaj mamy produkty, Wyłaniają tutaj się. mamy rolników, rodzinę praktycznie rolników z dziada pradziada, jesteśmy weganami. Od kiedy? Natomiast jeszcze jest ten traktor, czyli symbol nowoczesności. Przypomina mi się klasyka polskiego filmu, kiedy Kargul i Pawrak robili sobie zdjęcie, żeby pochwalić się, jak to w Polsce jest dobrze. W związku z tym przed dom, na podwórko wywlekli wszystko. Samochód, telewizor, nie wiem co tam było wszystko wyleczone z domu i z zagrody, żeby się zmieściło w kadrze. I tu jest dokładnie to samo. Natomiast wydaje mi się naprawdę i chcę wierzyć, że to jest celowy zabieg, żeby z kiczu zrobić fajny nośnik informacji. A żeby to jest wszyscy genialna tak. kampania, genialny koncept, w ogóle genialny koncept Pod kreatywny. warunkiem, że się nie mylimy. Tak? Zrealizowany z fantastycznym humorem, z przymrużeniem oka. Ale zobacz, wszystko tutaj jest. Jest pokazany produkt taki, jak jest. Może pięknie nie wygląda, ale jest naturalny, wygląda świetnie. Prosto z pola rosną na polu rosną po prostu wegańskie produkty. One same wpadają mu do kieszeni, wchodzą. On jest tym rozanielony. Tak. Wszystko się dzieje w otoczeniu natury. I do tego do tego to świetne poczucie humoru. Dla mnie, ja to kupuję. W ogóle dla mnie jest Dla mnie totalny też hit. to jest bardzo fajne, bo tu się wszystko zgadza. To jest najlepsza reklama to jest- wegańskich produktów, jakie Słuchajcie, widziałam. Tu się wszystko zgadza. Każdy element jest kiczowaty, każdy element jest źle zrobiony tak naprawdę, ale to wszystko gra. To wszystko jest konsekwentnie od początku do końca przeprowadzone i kiedy nam się wydaje, że granica kiczu została przekroczona, to dostajemy kolejny element, który powoduje, że taką reklamę ja bym nazwał wegańskim kiczem. Wegańskim kiczem, I dobra. wydaje mi się, że możemy pokusić się o sałatkę zrobioną z tych produktów, którą nazwiemy wegański kicz. I ona odniesie olbrzymi sukces na rynku. Okej, dla mnie hit. Dla mnie totalny Super hit. reklama, naprawdę. Rewelacja. Super. Dziękuję bardzo, kupuję. Gdzie to można zamówić? No więc słuchajcie, teraz właśnie przeczytaliśmy sobie troszkę o tej reklamie i No i kiedy dowiadujesz się, że ta kampania została przygotowana na rynek skandynawski, to wszystko wyjaśnia, to wiele wyjaśnia. Oczywiście. Sposób myślenia, sposób produkcji, ale to już Wojtek. łącznie z nazwą firmy Niebiański Groszek. I to nam właściwie zamyka temat. Dla mnie szwedzka myśl kreatywna jest genialna. Co z tą sałatką? Wydaje mi się, że gdybyśmy my jako firma Big Idea Promotion zaproponowali taki koncept kreatywny jakiejkolwiek firmie polskiej, nigdy w życiu ta reklama by nie powstała w takiej formie. Tandeta, chłam, klisza, tak? To byśmy usłyszeli na początku, ponieważ od razu byśmy powiedzieli, że chcemy to zrobić w takiej właśnie konwencji, która jest kiczem tak naprawdę, który jest pastiszem kiczem. Kiedy patrzymy na tę reklamę, od razu rzuca się w oczy nieporadność. Nieporadność reżyserska, realizatorska. Właściwie pod każdym możliwym względem jest to nieporadnie zrobiona reklama, ale to jest, wydaje mi się, podstawa kreatywnej koncepcji tej reklamy i to jest konsekwentnie realizowane od początku do końca.
Także to jest niebiański kicz, wege kicz, szwedzki kicz. U nas to jedzenie jednak bierze się cały czas na poważnie, prawda? Musi być idealnie pokazane, A jeżeli nie na wyidealizowane. poważnie, jeżeli nie na poważnie, to wtedy tak na wesoło, ale pozytywnie, fajnie, ale nie kiczowato, broń Boże. Albo, tak jak mamy- albo bardzo naturalistycznie, tak jak to robią różne sklepy z szerokim asortymentem. Pokaż mi produkt, pokaż go jak najbardziej naturalnie, nie stylizuj, bo ja tylko to sprzedaję. Albo naturalistycznie, albo- albo tak albo- totalnie albo totalnie wyidealizowane. wystylizowane, Nie tak. ma niczego pośrednio, nie można się podejść z humorem a tutaj jest do z humorem, produktu. nie, inaczej, to nie jest to, że z humorem. Z humorem jest bardzo dużo reklam tego typu, ale to jest humor bezpieczny, to nie jest humor kiczu. No w każdym razie to, że to jest reklama skandynawska, to bardzo dużo nam wyjaśnia. Oni są blisko natury, oni nie muszą udowadniać, że to musi być tak naturalne, że aż wyglądać w tym 3D jak jeszcze bardziej naturalne niż naturalne. I mi się wydaje, że ta konwencja idealnie po prostu przemawia z mrugnięciem oka do odbiorcy, tak, jakim jest odbiorca skandynawski. Także dla mnie jest to totalny hit, ja to kupuję. Tak, na rynku polskim to by była porażka według mnie. Absolutna porażka. Ludzie by to wyśmiali, wyśmialiby to twórcy reklam, wyśmialiby to klienci i wyśmiałby to, szczerze mówiąc... Agencja nie dostałaby pieniędzy, to na pewno, tak, to- za tak. taką produkcję. Z meta perspektywy jest to bardzo dobrze zrealizowana, wyegzekwowana i przemyślana reklama z olbrzymią konsekwencją od początku do końca przeprowadzona. Jak zawsze jesteśmy bardzo ciekawi Waszych wrażeń, także piszcie do nas w komentarzach. Będziemy się odnosić do Waszych spostrzeżeń. Jeżeli coś przegapiliśmy, to oczywiście piszcie i będziemy wszystko brali pod uwagę. Subskrybujcie nasz kanał, będziecie na bieżąco z nowościami. I oczywiście wysyłajcie nam spoty, które Wam się podobają lub które nienawidzicie, abyśmy mogli skomentować z metaperspektywy. Już? To wszystko? Myślałam, że będzie większy koncert.